Cześć, witam na kanale Ewa Marchewa. W dniu dzisiejszym zapraszam na przygotowanie domku z piernika. Oglądajcie! Do przygotowania ciasta na piernik potrzebujemy 500 g mąki, 1 płaską łyżeczkę sody, 2 łyżki przyprawy korzennej, przyprawy do piernika, 2 łyżki kakao, 1 jajko, 2 łyżki mleka do ciasta oraz około 2 łyżki mleka do białej czekolady. Następnie miód 200 g, 100 g masła oraz 150 g cukru. A także, jak już wcześniej wspomniałam, tabliczkę białej czekolady oraz na lukier około 50 g cukru pudru oraz łyżkę soku z cytryny, a także foremki do wykrawania domku. Zaczniemy od podgrzania miodu, dodania do niego przyprawy korzennej oraz roztopienia masła. Dodaję masło, przyprawę korzenną, oraz cukier. Powoli na małym ogniu łączymy składniki do rozpuszczenia masła. Już jaka ładna konsystencja zrobiła się. Jeszcze chwilę pomieszamy do rozpuszczenia masła. I pozostawimy do ostygnięcia na kilka minut. A już proszę, pięknie się rozpuściło masło. I pozostawiam do ostygnięcia. Przesieram mąkę, dodaję sodę, kakao również można przesiać, dodaję jajko, mleko, łączę składniki. Dodaję ostudzony, roztopiony miód z masłem, przyprawą korzenną oraz cukrem. I mieszam wszystkie składniki. Ugniatamy dokładnie. Przekładam na stołnicę i jeszcze chwilę wyrabiam ciasto. Zobaczcie, ciasto ma fajną konsystencję. Nie klei się. Nie trzeba nawet podsypywać mąką. I zaraz będzie gotowe. Ciasto podzielę na 2 części, ponieważ tak będę je piekła. Potrzebujemy takie foremki do pieczenia domku. To foremka na dach, to na ściany boczne. A tutaj okna, drzwi. Jeżeli nie macie takich foremek, ja zaraz podam wymiary ich i będziecie mogli sobie sami wyciąć z ciasta. Nie będzie to stanowiło żadnego problemu. Ponieważ zaopatrzyłam się w takie foremki, wykorzystuję je. Takie błyszczące ciasto.
Już z tego przepisu robiłam pierniczki. Widzieliście, jeżeli cofniecie się na mój kanał Ewa Marchewa, to zobaczycie, że dokładnie z tego samego przepisu robiłam pierniczki. To jest mój sprawdzony przepis. Robię go co roku i wychodzą naprawdę rewelacyjne. Dlatego z tego samego przepisu postanowiłam zrobić domek. Ciasto gotowe. A teraz pora na podanie wymiarów. Zobaczcie. 17 cm na 10. 17 na 10 to jest dach. Ścianka boczna dłuższa 14,5 cm na 8 cm. 14,5 na 8. Ściana krótsza 12,5 cm. Wysokość 8 ścian bocznych. Środek do dachu 14 i skosy. Dokładnie tu jest 8 cm i 8 mm. Dokładnie to samo po drugiej stronie. 8 cm i 8 mm. Ciasto gotowe. Zobaczcie, jak ładnie wygląda. Muszę podzielić je teraz na dwie części. Jedną zostawię na później, a tą rozwałkuję. Ciasto wałkuję na grubość pół centymetra. Musimy włożyć tak, żeby idealnie pasowało. Jest idealnie. Wykrawamy. Ta część jest dachem, największy prostokąt. To jest boczna, dłuższa ściana. I to jest ściana podtrzymująca dach, węższa. I teraz tak, wykrawamy okna. Drzwi. Oraz wąskie okna. I myślę, że wystarczy. Z ciasta, które pozostało, możecie zrobić jeszcze gwiazdeczki czy inne drobne pierniczki, na przykład do dekoracji dachu. Wyciętą formę domku przekładam na blaszka. Jedna strona domku gotowa. Stawiam do piekarnika nagrzanego do temperatury 190 stopni i piekę 10 minut. Jeszcze wyrównam samo ścianki. Im bardziej proste ściany, tym łatwiej będzie się później sklejało ten domek. I do piekarnika. To samo robię z pozostałym ciastem.
A z tego ciasta, które Wam zostanie, możecie spokojnie zrobić pierniczki. I to samo robimy z drugą częścią ciasta. Wyciągam pierniczki z piekarnika. Jest jedna strona domku, a teraz druga ląduje w piekarniku. Druga połowa domku również gotowa. Teraz poczekamy, aż piernik ostygnie, a następnie postaramy się go skleić, używając cukru, pudru połączonego z cytryną. Muszę jeszcze wyrównać boki, żeby dobrze można było skleić domek. Pora na przygotowanie lukru, takiego gęstego do sklejenia domku. Ten element będzie bardzo ważny. Jeżeli okaże się, że nie będzie dobrze kleił, musicie próbować czym innym skleić, czy czekoladą, czy może klejem specjalnym do wyrobów cukierniczych. Mi udało się skleić właśnie cukrem, pudrem połączonym z cytryną i teraz spróbuję ponownie to zrobić. Wyciskam cytrynę. Dobrze, jeżeli cytryna będzie wcześniej podgrzana. Cukier, puder łączę z cytryną. Zobaczcie, już jaki klej się robi. A dodałam może łyżkę ciepłego soku z cytryny. Jeżeli klej będzie, czyli ten lukier, zbyt rzadki, to dodajcie trochę więcej cukru, pudru. Ja chyba tak zrobię. Musi być bardzo gęsty, żeby dobrze skleiło się boki domku. Żeby domek się nie rozpadł. Zobaczcie, już dosyć gęsta konsystencja zrobiła się a la klej. Jeszcze przestygnie, to stanie się jeszcze bardziej twardy. O, jaki gęsty, idealny. I zaczynamy kleić domek. Ja ten lukier przełożę do rękawa cukierniczego, żeby równomiernie rozłożył mi się na ściankach klejonego domku. To jest. I tak kleimy. Rozprowadzam gęsty lukier na ściankach domku. Kleimy. Z drugiej strony. Musimy przytrzymać tak trochę, żeby się połączyły ścianki dobrze i lukier, żeby chwycił. Trochę wypełnimy jeszcze luki. Jeszcze trochę przytrzymamy. Popodklejamy
od spodu. I teraz spróbujemy połączyć dach. Czyli podklejamy jedną stronę dachu, przyklejamy do niego drugą stronę i nakładamy na domek. Pamiętajcie, że może Wam się rozlecieć za pierwszym razem, ale nie ma problemu. Nie poddawajcie się. W końcu wyjdzie i uda się. I jeszcze trochę od góry. Się trzymam. Zobaczcie, jak się ładnie trzyma. Jak lukier zastygnie, będziecie mogli przystąpić do dalszej dekoracji domku. Jeżeli zrobicie podwójną porcję lukru, to możecie udekorować również lukrem domek. Teraz wykorzystamy pisaki oraz posypkę do dalszej dekoracji. Domek z piernika gotowy. Jeżeli podobał Ci się pomysł na ten domek, subskrybuj mój kanał Ewa Marchewa. Pozdrawiam, do zobaczenia i smacznego!